Kłaniam się serdecznie, jakże uprzejmie. Miała wyjść krótka relacja, ale objazd jeziora mnie zaskoczył, a potem jeszcze poszukiwania trasy. To wszystko pokażę po kolei. Wyszła długa relacja, ale moim zdaniem warto obejrzeć. Jak to mówią, tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Nie zawsze mamy cały dzień czy pół dnia, żeby wybrać się w jakiś wymagający teren. Nie zawsze mamy pół dnia albo cały dzień na to, żeby wybrać się w góry. Wtedy musimy szukać jakichś alternatyw wokół miasta. I tak dzisiaj ja na krótką wycieczkę jadę z Wrocławia do miejscowości Szczodrę nad kąpieliską nad Stawami. Z tej relacji znacie już z poprzedniego filmu, z wycieczki do pałacu w Pawłowicach. Mijam w tej chwili Morskie Oko, znane kąpielisko we Wrocławiu. Link do filmu z wycieczki do pałacu w Pawłowicach będzie na końcu tej relacji. Trzeba było chwilę wytrzymać przy ruchliwej ulicy. Teraz jeszcze też przez chwilę będzie dużo samochodów, mijamy Koronę. Przekraczam Widawę. To miejsce już znacie z poprzedniego filmu o pałacu Pawłowice. I zaraz wjadę pod ten most, którym właśnie przejechałem. Mijamy jeszcze wiadukt kolejowy. Skręcamy w prawo na Groblę Kłokoczycką. Okej. No i wyrwaliśmy się trochę z cywilizacji. Jedziemy bardzo ładnie usypaną szutrową groblą ścieżką. Z tej grobli przed chwilą skręciliśmy w lewo. To jest most, za którym zaczynają się Kłokoczyce, a my za tym mostem skręcamy w prawo i jedziemy sobie tą ścieżką. Malowniczo, prawda? A nie wyjechaliśmy poza granicę miasta. Idziemy do ulicy i skręcę tutaj w lewo, w tą ulicę. Co prawda ścieżka prowadzi dalej na wprost, ale dochodzi do nasypu kolejowego i niestety trzeba by przekraczać tory w niedozwolonym miejscu. Nie rekomenduję tego. Tu mamy miejsce dozwolone, gdzie możemy przekroczyć sobie tory. Za torami skręcamy w prawo w ulicę Hyacyntową. Ulicą Hyacyntową i skręcamy teraz w lewo. W lewo. Jedziemy taką mało uczęszczaną ścieżką, którą ciężko znaleźć, ale jest. Zarośnięta są tu duże pokrzywy. Kolejny zakręt w lewo i jedziemy dalej. Panie, w kształcie litery T w lewo skręcalibyśmy do Pałacu Pawłowickiego. Jesteśmy tu na skraju Parku Pawłowickiego. Ja skręcę w prawo i spróbuję objechać park jego obrzeżem. Mam nadzieję, że ścieżka będzie przejezdna. Tu się pokrzywy, wyjeżdżamy na pole gdzieś na skraju pola powinna być ścieżka, ale nie widzę. W związku z tym trzeba pomęczyć się i pojechać polem. Pole zmieniło się w taki wąski jęzor
ale na środku jakby jest ślad po ścieżce. Czy będę miał problem? Nie, nie będę miał. Ok. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcimy nią w lewo, żeby pojechać pod łącznik Długołęka w stronę Domaszczyna, dokładnie Domaszczyna Małego. Śmieci, 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 jeszcze raz śmieci. Chwila cierpienia na tym asfalcie, bo ruch tu jest niemiłosierny, ale jest tego może maks 2 km. W Domaszczynie zaczyna się ścieżka rowerowa. Mógłbym tu ewentualnie skręcić w prawo i objechać stawy. Tu zamiast ścieżką rowerową możemy sobie pojechać taką leśną ścieżką. Idą równolegle, łączą się za parę metrów. Ścieżka w lesie. I jedziemy z powrotem na ścieżkę rowerową i pojedziemy z Domaszczyna Małego do Domaszczyna. Dzwony w kościele. No i mamy Szczodrę. Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Długołęka. Ładny parking. Można też sobie podpompować, naprawić rower. Nawet zmienić oponę. Tu, gdzie kończy się ścieżka, skręcamy w prawo i pojedziemy sobie kawałkiem asfaltu, a potem leśną ścieżką już nad staw w Szczodrę. W lewo na drogę asfaltową i teraz kręcę w prawo, droga wewnętrzna, tu już jest park. Parking wygląda tak, wygląda na to, że jest dosyć dużo ludzi wypoczywających. Można kupić lody włoskie sobie 100 metrów w prawo. Zobaczę, może później. Ok. Zalecają, żeby sobie cisnąć tak naokoło. Ale to, co ja chciałbym zrobić, to tak pojechać sobie o. I tak zrobię. Dobra, tu jestem. Silne leżaki. Punktów regulaminu mówi, że nie można wchodzić do zbiornika wodnego, a także w nim się kąpać lub ślizgać po jego powierzchni. Objazd całego stawu postaram się pokazać obszernie. Zakaz łowienia ryb. Jaka ładna żaba była. Tu jest słynny drewniany mostek. Możemy przeskoczyć na drugą stronę
stawu, bo staw jest podłużny, rynnowy, ale ja chcę go objechać, więc teraz nie będę przeskakiwał, tylko jadę nad jego brzegiem. Są tu, jak widzicie, takie ładne drewniane pomosty. Tutaj zbiornik jest podzielony na dwie części. No bardzo ładnie tu jest. Wygląda tak, jakby nietknięta natura. Uwaga, teren prywatny, zakaz wędkowania. No okej. Nie będę wędkował, ale mam nadzieję, że mogę tutaj wjechać. Miejscami jedziemy nad samą skarpą stawu, więc osoby, które mają coś na styl lęku wysokości, muszą być na to przygotowane, ewentualnie poprowadzić sobie w takim miejscu rower. A część ścieżki nie przypada do gustu, to można oczywiście zakończyć wcześniej, tam gdzie robiłem nawrotkę. Tu dojeżdżamy do drogi asfaltowej. No i tutaj zbiornik jak gdyby zawija, jak widzicie tu na mapie. I będę go objeżdżał. Ćwierć wieku temu zdarzyło mi się raz czy drugi być tu szczodrem, ale tylko tam na początku poleżeć na trawie nad wodą, ale całego zbiornika dookoła ani nie obchodziłem, ani nie objeżdżałem. Ani nie obchodziłem, ani nie objeżdżałem. W prawo, proszę, są worki ze śmieciami. Znaczy ktoś je tu zbiera. Jakiś patyk. No bardzo fajnie jedzie się w koło. Proszę się, miałeś siłę przynieść pełne, zjadłeś, wypiłeś, zabierz puste. Bardzo dobre hasło. Wyklejone na drzewach. Okej. Tu trzeba skręcić w prawo, w dół. Nie jechać tak, żeby mieć ten staw po lewej stronie, bo wtedy odjedziemy od tego naszego stawu. O.
pod niego podjechać. Pomnik z krzyżem. Okej. Pomnik króla Alberta 1828. Okej. Teren monitorowany. No to zjedziemy sobie. Którym można skrócić sobie, nie robić tego objazdu takiego bardziej dzikiego, który przed chwilą robiłem, tylko zawrócić sobie tu i wjechać znów na taki drewniany pomost. A tu zbliżamy się już do tego drewnianego mostu, na który gdzieś tam wcześniej jechałem. No i jadę dalej objechać, zamknąć pętlę. Będę przejeżdżał koło tych lodów włoskich. To pewnie się zatrzymam je zjeść. Tu możemy uciąć całkiem w prawo nad sam brzeg. Uwaga, płazy. Czy tu są te lody włoskie? Czesi nas dobre piwo. Kozel. Tak, tu muszą być te włoskie lody. No widzicie, ładne przyrządy do ćwiczenia. Jest co robić. No i zamknąłem pętlę. No i wyjeżdżam ze Szczodrego. Nie dotyczy roweru, no to tak pojadę. Minianka dla samochodów. Z parku wyjeżdżamy w lewo i skręcamy na tą ścieżkę, którą tu przyjechaliśmy, w prawo. Wróciłem na tą ścieżkę, kończy się Szczodrę i zaczyna się Domaszczyn. Tu mamy ścieżkę po lewej stronie i niedługo odbijemy w lewo, żeby objechać te stawy. Nie będę wracał tak jak tu jechałem przez Domaszczyn Mały, przez miejscowość, tylko spróbujemy objechać tutaj te dwa stawy.
I to jest już tu. Ścieżka w lewo. I jedziemy w las. Powinna być ścieżka w prawo, która pozwoli nam jechać nad brzegiem. Dzięki. Chyba przegapiłem tę ścieżkę i nie jadę tą nad samym stawem. A to widzimy bardzo ładnie meandrujący strumień, rzeczkę. Ok. I kręcimy w prawo dookoła stawu. O! Rozszarpany łabędź tam leżał. Czemu? Co to? Dlaczego? Ej, za mocno poszedłem w prawo. Tu trzeba było odbić w lewo. No dobra. Wrócimy się. Mógłbym co prawda objechać ten staw i zawrócić, jechać potem pomiędzy stawami, ale nie wiem czemu wolę tak. Ale gdzie jest ta droga, co tu miała być? Bo już wróciłem się dużo za dużo. Co prawda tu jest dróżka, może mapa. O nie, tu nie jest dróżka. Może mapa nie jest na tyle dokładna. Byłem tej drogi w lewo. No więc jadę dookoła stawu i potem będę wracał tutaj między tymi dwoma stawami. Jest w lewo do tyłu właściwie. I teraz dróżka powinna iść w prawo. Ok. Niestety tu za bardzo nie mogę wjechać między te stawy. Z tego wynika. Nic, zawrócę i będę szukał tej dróżki w lewo, żeby objechać ten staw. Zobaczycie takie stare wielkie drzewo, a obok niego ucięte. Albo jak zobaczycie taką ukrytą ambonę tam między drzewami, to ta ścieżka, której szukałem i nie mogłem znaleźć, jest tu. Taka ścieżynka. Spróbujemy. No jest mało wyraźna ta ścieżynka, łatwo ją zgubić, trzeba się przyglądać i ścieżce, i mapie. I nawet takie miejsce. No i teraz muszę sprawdzić mapę, gdzie ja jestem i jak ja muszę jechać. Dobra, nadal prosto i teraz powinienem jechać wzdłuż brzegu stawu, staw po prawej stronie. No i tak chyba jest. Proszę, budka do obserwacji. Tak, tam są kamery. Także ten obręb hodowlany jest monitorowany. No a ja już niedługo
wrócę z powrotem na asfaltówkę. Będę jechał swoim śladem. I w prawo. Wyjeżdżamy na drogę asfaltową. Tu pamiętacie, na początku do Maszczyna zaczęła się ścieżka rowerowa i jechałem nią w tamtą stronę. Kręcić Wam i sobie tej asfaltówki, to pojedziemy przez Las Zakrzewski. Pokażę Wam inną opcję dojazdu. Mam nadzieję, że wszystko będzie przejezdne, bo przez Las Zakrzewski to może raz, dwa w życiu jechałem, a wygląda on tak. Tu przeskoczymy przez kolejną uliczkę asfaltową. O proszę, rower miejski w tym miejscu. Nie wiem, czy firmie, która jest operatorem tych rowerów miejskich, się to będzie podobało. Żółty szlak turystyczny wymalowany na drzewie i jedziemy dalej. I tym teraz trzeba skręcić w lewo. Mam nadzieję, że skręciłem dobrze. Trzeba uważać na kałuże. Tak, i zaraz dojedziemy do tak zwanego łącznika Długołęka. Kończy się ta ścieżka w lesie w ten sposób. Tu mamy kawałek podjazdu. To, moi drodzy, przejście dla zwierząt nad drogami szybkiego ruchu. Pode mną łącznik Długołęka. Tu muszę się zastanowić, czy ja skręcam w lewo, czy jadę dalej prosto. W takim miejscu, wiecie, skoro jest to przejście dla zwierząt, to trzeba uważać, bo mogą one tu być. Warto może pohałasować, żeby uciekły, żeby nie mieć na przykład spotkania z rozpędzonym jeleniem albo sarną. Klimatycznie, musicie przyznać. Wyjechaliśmy z tego ciemnego, gęstego lasu. Tu jest trochę jaśniej. Linie energetyczne nad nami. Nie widzę, żeby ktoś kradł prąd tutaj. Ok, i tu musimy skręcić w prawo. Pociągnąć w lewo i w to drugie prawo. Nie ma większego znaczenia. W lewo. Widzimy ładny domek. Bardzo ładny. Wyjeżdżamy wprost na Park Pawłowicki. I skręcimy w lewo, żeby wjechać do Parku Pawłowickiego i będziemy przy Pałacu Pawłowickim. Znacie ten pałac z filmu innego. Ładny, ma swoje oczko wodne. Jest gdzie pospacerować. Widzę jakieś porozkładane parasole. Może jakaś impreza? Ale pusto, ludzi nie ma. To się na żadne darmowe jedzenie nie załapie. A trzeba było tamtą ścieżką pojechać. A w sumie nie ma znaczenia. Objedziemy tędy. A chociaż może nie objedziemy.
tu wjeżdżamy na teren tego zakładu badawczo-naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego. Chcecie, mogę podjechać tam pod tę tabliczkę. Chcecie? Zakładam, że chcecie. Budynek P7. Modernizacja zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. To jeszcze powiem Wam, że tu też można zjeść bardzo dobre lody. Nie są to lody włoskie, tylko jakieś tam ręcznie robione z manufaktury. O, tutaj epoka lodowcowa. Lody coś tam. No dobra, pałac jak wygląda to już wiecie. Tam budynek P2, tu budynek P1. To co, jeszcze jednego loda? A co z kaloriami? Jechałem z Parku Pawłowickiego przez Pawłowice, jak widzieliście, znowu okazja do zjedzenia lodów. Kolejowy już widzieliście, co prawda od drugiej strony. Stronę jeziora stawu Pawłowickiego, oficjalna nazwa Kąpielisko Jeziorowa. I tu jesteśmy już przy Kąpielisku Jeziorowa. Staw Pawłowicki, tak bym to nazwał. Znacie to z innego filmu. Może rzucimy okiem tylko. Jest wydzielone kąpielisko. Niesamowite łabędzie z młodymi. Nie boją się ludzi. Ognia ścieków Pawłowice. Taki o element infrastruktury i my sobie tu wjeżdżamy w taką dróżkę. Jedziemy w stronę Kłokoczyc. Wyboista żwirówka. Wjeżdżamy w Kłokoczyce. Zaraz będzie pętla autobusowa w Kłokoczycach. Przy krzyżu. No i jedziemy dalej do mostu, który już widzieliście na filmie, na który wjeżdżałem z Grobli Kłokoczyckiej. Most, a tu skręcaliśmy w tą ścieżkę na lewo. No a zaraz wjedziemy na bardzo ładną szutrową ścieżkę Groblę Kłokoczycką. To jest wał przeciwpowodziowy. Kolejowy, tu musimy zjechać na dół albo sprowadzić, jak tam się czujecie na siłach. I zaraz skręcimy w lewo pod wiadukt kolejowy. Moi drodzy, bateria w kamerze powoli mi się kończy. Nie wiem jeszcze na jak długo wystarczy, ale już wjechałem na swój ślad, ten, którym jechałem. W związku z tym dziękuję Wam teraz za uwagę. Jeśli coś jeszcze dokręcę, to będzie po tym pożegnaniu. I co? I do następnego razu.
szerokości przyczepności. Trochę trzeba z mostu skręcamy w lewo i jesteśmy już nad Odrą. A na Kilimandżaro po lewej stronie i znów jesteśmy koło Morskiego Oka. Jeżeli komuś nie przypadła do gustu droga w tamtą stronę przez te krzaczory, chaszczory, to oczywiście można sobie jechać tam i z powrotem koło pałacu. Wtedy nie ma takich chaszczy. I jesteśmy w Parku Szczytnickim z powrotem na powrocie. Artykuły piśmiennicze i papiernicze, kredka i ołówek. Wieje, jesteśmy na placu Grunwaldzkim. Będziemy wjeżdżać na most Grunwaldzki. To już prawie miejsce, z którego rozpoczynaliśmy naszą dzisiejszą przygodę.